Cześć, jestem Michał Orłowski albo Orłoś. Branżą eventową jestem związany od 24 lat i większość tego czasu zajmuję się realizacją multimediów. Na tym kanale pragnę podzielić się z Wami swoją wiedzą i swoim doświadczeniem, które zdobyłem przez te wszystkie lata. Jako freelancer mam możliwość współpracy z wieloma polskimi firmami eventowymi. Dzięki temu również mam możliwość pracy na różnych systemach, zarówno software'owych, jak i hardware'owych, takich jak Resolum Arena, VMix, Pixera czy Disguise D3. Jeżeli chodzi o rozwiązania sprzętowe, to jest to Barco S3 E2 lub Analogway, Aquilion, Ascender. Wszystkie te systemy łączy jeden element. Można nimi zarządzać z zewnątrz przy pomocy odpowiednich protokołów, takich jak np. TCP lub OSC. Sama możliwość sterowania to nie wszystko. Potrzebne jest jeszcze specjalistyczne oprogramowanie, które to umożliwi. Tutaj na szczęście z pomocą przychodzą nam entuzjaści z naszej branży, którzy stworzyli open source'owe oprogramowanie Companion. Soft ten bardzo dobrze współpracuje z klawiaturą Stream Deck. Dzięki temu możemy stworzyć osobne przyciski do każdej sekwencji, a pod każdym takim przyciskiem może kryć się wiele komend, które wyzwala właśnie wiele urządzeń. No dobra, koniec lania wody. Zobaczmy teraz w praktyce, jak to wszystko można osiągnąć. Na początek dowiedzmy się, na czym ma polegać nasza realizacja. Do dyspozycji mamy dwa ekrany diodowe. Pierwszy z nich, główny, ma wymiary 8,5 m na 3 m i przy rozdzielczości piksela 2,6 mm daje nam tą sumaryczną rozdzielczość ekranu 3264 na 1152 piksele. Drugi ekran pomocniczy, który będzie stał z prawej strony ekranu głównego, ma wymiary 3,5 m na 2 m, co daje nam rozdzielczość 1344 na 768 pikseli. Dodatkowo będziemy mieli monitor podglądowy na scenie, na którym będziemy pokazywać przede wszystkim odliczanie czasu, aktualny slajd z prezentacji, ewentualnie widok prezentera, dodatkowo animacje, które mają się wyświetlać ewentualnie na ekranie głównym w postaci filmów. No dobra, wiemy, co mamy zrealizować. Teraz przygotujmy się trochę do tego i umożliwimy pracę grafiką. Więc weźmiemy się za przygotowanie Pixel Map. Dzięki temu, że jest ekran panoramiczny, mam trochę większą przestrzeń do pracy. To w przypadku, kiedy korzystamy z kilku programów, dosyć mocno nam ułatwia funkcjonowanie. Do tworzenia Pixel Mapy wykorzystuję program Pixel Grid, który bardzo dobrze się spisuje do tego zadania. No dobrze. Stwórzmy najpierw pierwszy ekran. Musimy podać rozdzielczość pojedynczego modułu, który wynosi 192 pikseli w pionie i w poziomie. Pierwszy ekran ma mieć wymiar 8,5 m szerokości, co oznacza, że na tej odległości znajduje się 17 półmetrowych elementów. Czyli wpisujemy kolumny 17, rzędów 3 metry wysokości, daje nam 6 rzędów. Offset jest to pierwszy ekran z lewej strony, więc pozostawiamy 0 na wysokości, jak i na szerokości. Zmieniamy tylko nazwę na taką, która nas interesuje. Tu w tym programie możemy dodać od razu nazwę naszego pokazu. Nazwijmy to po prostu pokaz. OK, mamy stworzony pierwszy ekran, który nam Pixel mapa tego ekranu ładnie nam się wyświetla w programie. Spójrzmy drugi ekran. Możemy po prostu skopiować ustawienia. Mamy już przekopiowane szerokość pojedynczego modułu. Musimy zedytować ilość kolumn i rzędów. 3,5 metra szerokości daje nam 7
modułów na szerokość, 2 metry wysokości, 4 moduły na wysokość. No tutaj już z tym offsetem to musimy trochę pokombinować. Ponieważ ma być to ekran, który jest z prawej strony ekranu głównego, musimy go przesunąć na prawą stronę. Tylko o ile? Najprostszy sposób to obliczenie, o ile pikseli musimy się przesunąć. W tym przypadku mamy 17 modułów na szerokość. Mnożymy razy 192 piksele. Na szczęście program ten umożliwia dokonywanie obliczeń matematycznych w komórkach, więc nie musimy sięgać osobno do kalkulatora. Wychodzi nam szerokość 3264. Jakieś to wielkie zdziwienie, że pokrywa się to nam z szerokością ekranu głównego, które też wynosi 3264. Oznacza to, że ten ekran będzie przyklejony z prawej strony do ekranu głównego. Ale chcielibyśmy może uwzględnić rzeczywiste ustawienie tego ekranu, także w momencie, kiedy animacja będzie przechodziła z jednego ekranu na drugi, żeby ta fizyczna odległość między nimi była widoczna dla widzów. Uznajmy, że ten dystans między tymi ekranami to będzie 1 metr. Więc do tego offsetu musimy dodać 1 metr. A ile to będzie pikseli? Znowu działanie matematyczne. Skoro jeden moduł ma pół metra, to metr to są 2 moduły. Rozdzielczość modułu 192, więc 2 razy 192. Dodajemy to do naszego offsetu. Wychodzi nam rozdzielczość 3648 pikseli. To są punkty początkowe, w której naszej pixel mapie zaczyna się ekran drugi. iMac. Zmieńmy jeszcze nazwę, żebyśmy mogli łatwiej rozpoznać oba ekrany. No dobrze, ale na chwilę obecną widzimy jeden ekran, wybierzemy drugi, widzimy drugi ekran, ale nie widzimy całej kompozycji. Włączamy się na Canvas, czyli naszą przestrzeń roboczą. No i tutaj jak widać ekran jest nie do końca dobrze widziany, jest tylko wycinek. Z czego wynika ten problem? A mianowicie z tego, że nasza przestrzeń robocza na chwilę obecną jest podana, jest to zwykła rozdzielczość Full HD, czyli 1920 na 1080 pikseli. Więc ponownie musimy wyliczyć, jaka jest sumaryczna rozdzielczość obu ekranów. W jaki sposób możemy to zrobić? Możemy zsumować ilość modułów najpierw na szerokość, czyli 17 modułów plus 7 modułów z ekranu drugiego, plus jeszcze 2 moduły przerwy. Robimy Enter. Wychodzi nam 26. Oczywiście to nie jest 26 pikseli, ponieważ to jest 26 modułów, więc musimy to pomnożyć razy 192 i wychodzi nam rozdzielczość 4992 piksele. Widzimy ekran, ale nie do końca dobrze. Wyskalujmy sobie tutaj nasz obrazek do szerokości. No to mamy oba ekrany. Na szerokość wydaje się, że jest ok, no ale wychodzi na to, że ten ekran boczny trochę lewituje nam w powietrzu, więc postawmy go z powrotem na podłodze, ale to za chwilę, bo jeszcze nie widzimy pełnej diody na wysokość. Jeżeli chodzi o ekran główny, to jak widać coś nam ucina. No tak, no bo nie zmieniliśmy jeszcze rozdzielczości na wysokość. Mamy podana 1080, a ekran główny ma wysokość 1152, boczny 768, więc jest mniejszy, więc się tym nie przejmujemy. Więc przepisujemy naszą rozdzielczość ekranu głównego na wysokość 1152 piksele. I dzięki temu poznajemy rozdzielczość animacji, które mają być wyświetlone po całości, czyli 4992 na 1152 piksele. No ale tak jak mówiłem wcześniej, ekran boczny nam trochę lewituje, więc może postawimy go na podłodze, tak żeby dolne krawędzie się nam zgadzały. Musimy poprawić offset w pionie ekranu bocznego. No skoro ekran główny ma 6 modułów na wysokość, a ekran boczny 4, to znaczy, że różnica jest 2 moduły razy 192 piksele nam daje 384 pikseli. W ten sposób widzimy w naszej pixel mapie, że ekran boczny stanął nam na podłodze.
No dobra, teraz trzeba to wyeksportować, zapisać w odpowiedni sposób, tak żeby można było grafiki wysłać do animatorów. Zapisujemy najpierw pojedyncze ekrany. Wybieramy folder, zapisujemy. Wybieramy również naszą pixel mapę w całości. Nazwie, jeżeli podaliśmy, jak się nazywa projekt, od razu nam się pokazuje pokaz, jaka rozdzielczość. Łatwiej będzie to do zdefiniowania dla grafika. Spróbujmy odnaleźć nasze pliki z pixel mapy. Jak widać, mamy pierwszą naszą pixel mapę po całości. Ekran mniejszy, ekran większy. Wszyscy wszystko wiedzą, o co chodzi. No dobrze, mamy wstępnie przygotowaną pixel mapę. Grafiki się tworzą. My możemy sobie przygotować albo wstępnie, albo już na miejscu, na realizacji nasz projekt. Do tego celu wykorzystam nowy program, z którego korzystam, tak prawdę mówiąc, od niedawna, ale który bardzo dobrze się spisuje, jeżeli chodzi o wykorzystanie przy tego typu eventach. Stwórzmy nowy projekt. Oprogramowanie, które Wam w tej chwili pokazuję, jest to oprogramowanie HiRender wersja S3. To oprogramowanie potrafi i jak możemy z niego korzystać w łatwy i szybki sposób, no mam nadzieję, że w przeciągu najbliższych minut będę w stanie Wam to sprawnie przedstawić. Możemy trochę zmniejszyć widoczność tego naszego okna. Ułatwi nam to w pracy z innymi ekranami. Na przykład dzięki temu będziemy widzieć na bieżąco, jeśli nie pamiętamy, jakie rozdzielczości ekranów mamy sobie przygotować. No dobrze, zacznijmy od wyboru ekranów, stworzenia ekranów niezależnych trzech w tym środowisku naszym HiRender. Wchodzimy w menu dodawania ekranów. Wyświetlają nam się 3 ekrany, które ja akurat mam podpięte do tej maszyny. Jest to ekran główny. Wiadomo, w produkcji jak gdyby tego nie używamy ekranu, bo z niego korzystamy cały czas, wykorzystujemy wszystkie inne ekrany. W tej chwili ja wykorzystam wszystkie te 3 ekrany, tak żeby lepiej się dopasować do zaistniałej sytuacji. Akurat ekran główny ma rozdzielczość dosyć zbliżoną do ekranu diodowego, głównego. Ekran drugi będzie bardzo dobrze się wpisywał do ekranu bocznego. No i ostatnie wyjście, które można wykorzystać jak najbardziej jako monitor podglądowy na scenie. Dodajemy te 3 ekrany, naciskając przycisk OK. Od razu zobaczyliśmy, że w naszym systemie pojawiły się 3 czerwone prostokąty, które raczej odpowiadają rozdzielczością wybranych ekranów. Spróbujmy je trochę poprawić w nazwach, może inaczej je ustawimy. Wchodzimy w opcję Edit Display. No i co? Wybieramy pierwszy. Najpierw odhaczamy, wybieramy pierwszy ekran. Display pierwszy to jest nasz ekran główny. Display drugi. Zróbmy z niego iMag. I ekran trzeci. Zróbmy z niego DSM, czyli Downstage Monitor. Przesuńmy sobie te ekrany tak, żeby łatwiej było je tutaj sformatować. Może nie były na styk, był jakiś zapas. Jest tu jeszcze sporo opcji do wyboru, ale w tej pierwszym etapie wydaje mi się, że skupimy się przede wszystkim na szybkim odpaleniu naszego eventu. Tak, żeby goście mogli zobaczyć już pierwsze grafiki na ekranach. W tak zwanym międzyczasie dodajmy sobie grafiki do naszego projektu, tak żebyśmy mieli z czego korzystać. Po prostu na zasadzie przeciągnij, dokładamy pliki i już one są. Mogą być w folderach, mogą być luzem.
możemy stworzyć własny folder. Tu mamy opcję dostępu do tego wszystkiego, co możemy zaimportować do projektu. Jak widać, trochę tutaj tego jest. Kolory, sygnały NDI, timery, zegary, strony internetowe, nasze ekrany, które wypuszczamy na zewnątrz, a nawet obrazy testowe możemy wygenerować dla siebie na własne potrzeby. Tak. No dobra, mamy wrzucone pliki, mamy nasz folder z pixel mapami, więc mamy dostępne tutaj przede wszystkim 3 pliki. Pierwszy plik to jest nasza główna pixel mapa po całości i osobne ekrany niezależne. No dobrze, no teraz musimy je w jakiś sposób odpowiednio wyświetlić. Jak widzimy, pierwszy ekran, który ma obsługiwać główny ekran diodowy main, no nie ma do końca rozdzielczości taką, jakbyśmy chcieli, bo jego rozdzielczość to jest 3440 na 1440, a rozdzielczość ekranu no jest 3200 na 1100. No ale to jest przestrzeń, po której się poruszamy. Teraz musimy stworzyć nasze okno, w którym będzie wyświetlana odpowiednia grafika. Tu już w programie mamy przygotowane pierwsze okno. Nazywa się Windows 1. Możemy zmienić nazwę tego okna na main. Mamy zmienione, ale rozdzielczość tego okna jest, jak widać, 1920 na 1080, więc modyfikujemy je do rozdzielczości naszego ekranu diodowego głównego. We właściwościach wpisujemy rozdzielczość 3264 na 1152. No, jak widać, na początek trzeba pasować, żeby można było wpisać odpowiednią wartość, ale to nie jest jakaś akcja, która nam zajmuje zbyt wiele czasu. Poprawione. Mamy rozdzielczość ekranu, możemy wrzucić naszą pierwszą grafikę. Jest. Wyświetliła się. No teraz przygotujmy drugie okno. Dodajemy okno numer 2, zmieniamy nazwę na iMac. Mamy okno, ponownie standardowo jest to rozdzielczość Full HD. Wybieramy to okno, przeciągamy na nasze wyjście, które odpowiada nam za ekran diodowy iMac. Zmieniamy rozdzielczość tego okna. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Możemy chwycić i po prostu przeciągać. Zmienia nam się szerokość, jak i wysokość okna. Możemy we właściwościach tego okna, najeżdżając na odpowiednie okno, na przykład od szerokości, jak w tej chwili, naciskamy przycisk, przytrzymujemy i jadąc myszką w prawo lub w lewo zmieniamy parametry. Oczywiście najprostszy sposób to jest wpisać z klawiatury dane. I w momencie, kiedy przeskoczymy tabulatorem do kolejnego okienka, no ono się nie zaznacza niestety, trzeba cofnąć, skasować dane, zapisać i mamy. No to wrzucamy. Jak widzieliście, samo wrzucenie pliku w daną komórkę nie powoduje, że się od razu wyświetla. Trzeba uruchomić jak gdyby ten plik. Podstawowa zasada uruchamiania plików w tym systemie to jest uruchamianie pełnych kolumn. Jak widać w momencie, kiedy naciśniemy play przy każdej z kolumn, ona się cała kolumna uruchamia. I to jest tak na dobrą sprawę sposób, w jakim tutaj działamy. Działamy poprzez kolumny. Dzięki temu możemy wyzwalać kilka ekranów jednocześnie. Na chwilę obecną jesteśmy na etapie przygotowywania wszystkiego. Dbamy o to, żeby na naszych ekranach pojawiły się pierwsze grafiki. Więc mamy dwie pierwsze grafiki na ekranach, ale sprawdźmy jeszcze, czy dobrze dochodzi nam sygnał do ekranu podglądowego na scenie. Wcześniej nie przygotowywałem żadnych grafik, więc spróbujmy w tym środowisku bezpośrednio przygotować sobie własny obraz testowy. Tak jak mówiłem, w mediach
naciskamy przycisk plusika i wybieramy opcję Test Pattern. Wyskakuje nam nowe okno, które umożliwia wygenerowanie, stworzenie własnego obrazu testowego. Pierwsze co, ustawiamy rozdzielczość naszej grafiki. No tu pozostawiamy standardową rozdzielczość Full HD i dokładamy nasze grafiki. Możemy dorzucić na przykład takie cieniowanie. Możemy również dorzucić siatka. I na przykład koło, żebyśmy wiedzieli, czy nie mamy zdeformowanego obrazu. Wybierzmy trochę inny kolor. Może na tym jasnym tle czarny będzie przyjemniejszy. Spróbujmy zrobić nawet szerszy. O, taki przepiękny obraz testowy mamy dostępny. Możemy po prostu go wrzucić. No dobrze, ale przygotowałem ten obraz testowy po to, żeby go wrzucić na nasz monitor podglądowy. Tylko z definicji wolałbym zarządzać tym monitorem niezależnie. Jak to możemy zrobić? Sekcję, którą widzimy tutaj, jest to sekcja programów. Na razie mamy program pierwszy. Na tym programie mamy ułożone nasze dwa okna. Jedno jest przydzielone do ekranu głównego, drugie do ekranu bocznego. Ale stwórzmy sobie dodatkowy program. I jak widać w nowym programie od razu również wyskoczyło nam nowe okno. Spróbujmy je po prostu przesunąć na nasz monitor podglądowy. To widać z automatu przyszliśmy do nowej zakładki Program List. Dzięki temu możemy w łatwiejszy sposób wyzwalać kolejne akty w danych programach. Dobrze, wróćmy do mediów. Przeciągnijmy nasz obraz testowy. Mamy nasz obraz testowy na naszym monitorze podglądowym. Możemy sprawdzić, czy dochodzi sygnał i czy wszystko jest dobrze widoczne. Teraz możemy przygotować kolejny bardzo ważny element, ponieważ na chwilę obecną na naszych ekranach diodowych wyświetlają się dwie niezależne grafiki, a my kazaliśmy animatorom przygotować animacje, które będą gotowane w formie jednego pliku na oba te ekrany. Więc teraz przygotujmy się na tego typu animacje. Ja początkowo nasz obraz testowy wrzucę na okno, które odpowiada za ekran główny. Zobaczmy, co się stanie w momencie, kiedy wyzwolimy tą grafikę. No jak widać, pojawiła się w całości, ale zdeformowana, czyli dostosowana do rozdzielczości tego okna. Gdy wejdziemy we właściwości tego okna, swoją drogą w momencie, kiedy klikamy na te okna, niekoniecznie musi się nam wyświetlić to, co byśmy chcieli, bo w momencie teraz, kiedy klikam ten obszar, się wydawało grafiki, mimo wszystko wybraliśmy właściwości naszego wyjścia. Jak widać z prawej strony mamy podane opcje, które dotyczą konkretnego wyjścia w media serwerze. Jak możemy w łatwy sposób wybrać nasze okno? No albo przejdziemy w opcję okna w zakładce programy, albo naciskając prawym klawiszem myszy wybieramy opcję Select, no i wybieramy Main albo Main, więc nie wiadomo co jest co. No dobrze, no to zróbmy może inaczej. Wyedytujmy nasze ekrany i zmieńmy nazwę z Main na Screen, iMac Screen i DSM Screen. Dzięki temu, kiedy będziemy wybierać, wiemy, że powiedzmy main to jest nasze okno. Weszliśmy do właściwości naszego okna. Jak widać, możemy tu zmienić nazwę, to już robiliśmy. Możemy zablokować właściwości tego okna
samą pozycję albo też i układ plików, które są na programie. Możemy podać rozdzielczość. Możemy odwrócić poziomo, pionowo. Możemy zdeaktywować całkowicie audio tego okna, czyli wszystkie pliki, które będą miały audio, nie wypuścimy tego dźwięku na zewnątrz, albo po prostu zgasić to okno. Ale my chcemy uzyskać efekt taki, żeby część pixel mapy, która odpowiada za ekran główny, była na ekranie głównym, a ekran boczny na ekranie bocznym. Do tego celu służy nam taka opcja jak Mapping Layout. Opcja ta nie tylko jest dostępna we właściwościach okna, ale również i pojedynczego pliku. Więc przejdźmy do właściwości pojedynczego pliku. To dużo nam się nie zmieniło, ale z prawej strony mimo wszystko już mamy podane, że jaka jest nazwa tego pliku. Mamy również opcję mappingu. Mamy możliwość odwrócenia samego pliku, a nie całego okna, lub jak ktoś woli to nazywać warstwy. I kilka kolejnych opcji, na przykład uruchomienie wypuszczania MIDI timecodu albo LTC timecodu na zewnątrz. Również dodatkowe opcje związane z kolorystyką, kluczowaniem i wiele innych. Dobrze, ale my się skupimy w tej chwili na opcji Mapping Layout. Mamy do wyboru na razie jedną opcję, czyli że plik korzysta z tego, co nakazują mu właściwości okna. Próbujmy stworzyć nowy układ. Wciskamy opcję Add. Ponownie widzimy nowe okno. Spróbujmy je trochę zmniejszyć. O. Tu się dostosujmy do szerokości, tutaj również. W tym oknie z lewej strony pojawia nam się nazwa naszego pierwszego layoutu. Możemy zmienić nazwę. Zmiany dokonujemy naciskając prawym klawiszem myszy. Po prostu. Widzimy podgląd naszego layoutu. On się akurat dostosował do rozdzielczości okna, w którym było. Ale nie o to nam do końca chodzi, ponieważ to, co musimy zrobić, to musimy na początek uwzględnić rozdzielczość naszej pixel mapy. Zwiększmy tutaj sobie rzeczy. Przesuńmy. To zmieńmy tak. OK. Tu znowu właściwości są z prawej strony na dole. Mamy nazwę, mamy szerokość. No, nasza pixel mapa, o ile dobrze pamiętam, możemy jeszcze tutaj sobie podejrzeć. No, nasza pixel mapa ma rozdzielczość 4992 na 1152. To akurat właściwości zostają. O, jak widać, wielkość, już proporcje naszego sygnału wejściowego są odpowiednie, takie jak powinny być. Ale jak widzimy, z prawej strony na wyjściach jeszcze nie mamy żadnego sygnału, więc dodajmy pierwszy prostokąt, który będzie nam odpowiadał za nasze wyjścia. Jak widać, pokrycała nam powierzchnię. Możemy je poprawić. Ponownie tu w tej chwili wpisujemy rozdzielczość na wejściu naszego ekranu. Upewniamy się, że jest od początku 00. Tutaj mamy też 00 i mamy 1264. OK. Jak widać, na wyjściu się nam to zaktualizowało. Akurat pierwszą grafikę już widzimy na podglądzie. Nawet w momencie, kiedy będziemy to przesuwać, jak widać, wszystko nam się ładnie aktualizuje, więc możemy podglądać jednocześnie na rzeczywistym ekranie diodowym, czy wszystko się zgadza, czy nie ucina nam jakiegoś piksela. Mamy pierwszy ekran,
dorzućmy drugi. Ponownie dodajemy kolejny slice. Na szybko poprawiamy. Tutaj też poprawiamy, przesuwamy na nasz ekran. Najlepiej wpisać wszystko ręcznie. Ewentualnie dosunąć do krawędzi. Tutaj podobnie. Na wyjściu ustawiamy to w ekranie tak, jak powinno być. Spróbujmy to pokazać, że ten ekran również jest widoczny. W momencie, kiedy przejdziemy na ten ekran, też jesteśmy widoczni. Od czego zależy, co jest na czym? A mianowicie od tego. Jak widać, układ naszych warstw slice'ów outputowych decyduje o tym, jaki obrazek pojawia się na jakim. Dobrze, myślę, że możemy zamknąć. No i tyle. Mamy stworzone w tej chwili dwa układy. Pierwszy to jest układ, gdzie mamy pixel mapę wyświetloną z pojedynczych plików. Drugi to jest układ, w którym mamy pixel mapę wyświetloną z pojedynczego pliku. Może dowiedzmy się, czy na pewno tak jest. Spróbujmy wrzucić jakieś animacje ruchome. Mamy. W tej chwili jest jeden plik, ten sam, inaczej skalowany. Inaczej źle zrobiłem. Żeby miał ręce i nogi, to zróbmy to w ten sposób. Mamy dwa pliki, tak samo jak przy naszej pixel mapie. Dwa pliki się wyświetlają, każdy na swoim ekranie. Podobnie w tej chwili. Tu mamy układ stworzony z jednego pliku. Więc spróbujmy wrzucić kolejną grafikę. Coś takiego. Co to? Wrzućmy to tu. I pokażmy. Jak widać, odpaliłem całą kolumnę. Plik został wrzucony do okna, które odpowiada za nasz iMac, więc na ekranie głównym nic nam się nie pojawiło, ale nie o to nam chodziło. Tutaj trik polega na tym, że we właściwościach pliku wybieramy, z jakiego layoutu ma on skorzystać. W tej chwili korzysta on z layoutu, który gwarantuje mu okno. Ale możemy przejść na nasz layout, który stworzyliśmy do wykorzystania pliku stałej pixel map. I jak widać, plik został rozciągnięty do proporcji rozdzielczości wejściowej naszego layoutu. Jak możemy to sprawdzić? W momencie, kiedy jesteśmy tu w tych opcjach, możemy wybrać opcję Edit. I jak widać, tu mamy teraz podgląd. Plik został rozciągnięty do okna naszego layoutu, a odpowiednie slice'y wyświetlają odpowiednie fragmenty tego obrazu na odpowiednich ekranach. Dodatkowo, żeby ułatwić albo utrudnić życie, to gdzie są te ekrany nie ma znaczenia tak na dobrą sprawę. Znaczy, inaczej, pozycja ekranów w layoutie nie ma żadnego wpływu na pozycję ekranu w rzeczywistości. Jak widać, tutaj ten iMac został przesunięty w prawą stronę, ale w momencie, kiedy przejdziemy do naszego programu głównego, no to widzimy, że
ekran w rzeczywistości w opcjach okien jest tam, gdzie był, no ale nic nie widzimy. No dlatego, że nasz slice, który pozostał w tym miejscu, zniknął, nie pokrywa się z pozycją naszego nowego okna. Więc wystarczy, że z powrotem przesuniemy ten slice nową pozycję, gdzie jest ekran, no i możemy z niego skorzystać. Jakie nam to daje możliwości? A mianowicie takie, że na samym początku, kiedy ekrany z automatu się tworzyły jeden obok drugiego, to nie przeszkadza nam, żeby w późniejszym etapie na layoutach tego w jakiś tam sposób nie skorygować. Nie jest to dla nas jakaś tam przeszkoda. Tu w tym podglądzie możemy układać sobie tak ekrany, żeby nam było wygodniej i lepiej widzieć. Ale później, w momencie, kiedy na przykład chcemy, żeby dane wyjście pokazywało fragmenty obu plików części obrazu, jak widać. Tam się pogubiłem w tym wszystkim. Jak widać, pozycja, to co mamy na wyjściu, to co widzą ekrany w rzeczywistości, wygląda w ten sposób. I wystarczy, że to przesuniemy, a tu na wyjściu nam się to aktualizuje. No dobra, mamy przetestowane i wypróbowane. A może spróbujmy jeszcze jedną rzecz. Spróbujmy stworzyć okno, nowe okno znowu, które to będzie korzystało właśnie z naszego layoutu. Wejdźmy we właściwości teraz okna nowego, wybierzmy layout, all, samo jak było. No i teraz, jak widać, okienko w ogóle nam zniknęło, ale tu spróbujmy wrzucić kolejną grafikę, na przykład tutaj. Jak widać, od razu z automatu, bez wchodzenia we właściwości pliku, plik ten jest wyświetlany na podstawie tego, jak jest stworzony layout. To akurat taki plik przycięty dziwnie. Do tego swobodnie możemy przechodzić między jednymi a drugimi ustawieniami. Jak widać, to nie jest najmniejszy problem. Tak więc ten layout jest do wykorzystania zarówno w pliku, jak i w oknie. No to może jeszcze spróbujmy jedną rzecz. Spróbujmy to wykorzystać na timeline'ie. W momencie, kiedy wrzucimy timeline, dorzucimy plik. Tak, mamy właściwości pliku. Znowu wybierzemy layout. I w momencie, kiedy puścimy ten timeline, to co mamy? Mamy plik po timeline'ie. No. Mamy timeline'owy plik, który również wykorzystuje ten layout. Swoją drogą przeskakiwanie po timeline'ie, jak widać, ładnie fejduje nam pliki. A co zrobimy w momencie, kiedy wrzucimy po prostu plik na timeline? Po prostu pojawia nam się w oknie i znowu właściwości tego okna możemy je przesuwać, gdzie nam się żywnie podoba. No dobra. Dajmy to. Wszystko działa. No dobra, na chwilę obecną mamy trochę przygotowanych rzeczy, które możemy wyemitować na naszych ekranach diodowych, a teraz zaopiekujmy się trochę naszym monitorem podglądowym na scenie. W ogóle po co jest ten monitor? Ten monitor nie jest dla nas, nie jest dla gości, którzy oglądają całe to show, ale jest dla tych wszystkich, którzy występują na scenie. Przede wszystkim wyświetlają nam się tam prezentacje. W zależności od tego, kto co woli, albo jest to aktualny slajd z prezentacji, albo widok prezentera. Od jakiegoś czasu,
czymś, co jest konieczne, w sumie wymagane, już nawet nikt o tym nie mówi, ale to zawsze jest odliczanie czasu, które jest bardzo istotne. I to jest w sumie jedyny sposób na to, żeby można było kontrolować mniej więcej to, co się dzieje na scenie, żeby impreza szła tak, jak nakazuje to scenariusz, a nie żebyśmy skończyli 5 godzin później. No dobra. To najpierw zainteresujmy się tym, w jaki sposób możemy wyświetlać na tym monitorze podglądowym naszym odliczanie czasu, ewentualnie aktualną godzinę. Tak, żeby prelegenci orientowali się mniej więcej, w jakiej porze dnia się znajdujemy. Ja do tego celu wykorzystuję bardzo interesujący program. Countdown, stworzony przez firmę CVM. Co ta aplikacja nam daje i dlaczego z niej korzystam? No, przede wszystkim jak iRender może być kontrolowany za pomocą kompaniona. Po drugie, świetną rzecz, którą posiada, to jest to, że nie tylko wyświetla dane na monitorze, jak tutaj widać, od razu widać, że tło jest alfą, więc nie mamy tła w tej chwili, ale może wypuszczać sygnał po NDI-u. Dzięki temu nie musimy stawiać dodatkowego komputera, który emituje nam tylko godzinę. Nie musimy tracić wejścia w karcie przychwytującej w systemie, żeby wyświetlić tą godzinę albo odliczanie czasu, tylko wysyłamy ten sygnał wewnętrznie przy pomocy NDI. Poprawmy ustawienia na takie, jak powinny być. Po prostu ja używałem ten program, dlatego on był wykorzystany z alfą. Dodatkowe opcje, które posiada. Ma możliwość lekkiego oszukania prelegentów. To znaczy, że sekunda nie jest sekundą, tylko jest trochę krótsza. Zmieniając czas 1 sekundy z 1000 milisekund na 900 milisekund, oszczędzamy 10% czasu, więc w momencie, kiedy osoba, która się rozgadała, tak jak ja chyba na tym nagraniu, przekracza swój czas, na przykład miała 40 minut i ten czas jej się kończy, tak na dobrą sprawę, jej się skończył, właśnie minęło 40 minut, no to tak prawdę mówiąc, ona występowała 36 minut, więc ma jeszcze 4 minuty zapasu. No dobra, spróbujmy zobaczyć, jak możemy wciągnąć ten zegar do naszego systemu iRender. Znowu w mediach wybieramy opcję dodawania NDI. W tym momencie powinien nam się pokazać nasz zegar. Po odświeżeniu strony, jak widać, pojawił nam się zegar 19:01. Wybieramy, dodajemy. Mamy podana rozdzielczość. Nie zależy nam tutaj do nie wiadomo jakiej rozdzielczości. HDRED w zupełności wystarczy. Spróbujmy to wrzucić na nasz monitor podglądowy. I mamy. Jest godzina 19:01. Spróbujmy zmienić nasz czas na odliczanie. Wybierzmy tu w programie jakiś preset. 20 minut. Doskonale program pokazuje nam odliczanie czasu. Zostało 19 minut. Pokazuje aktualną godzinę. Jest pasek postępu. Z fajnych opcji jest też taka, że na przykład, ja mam to zawsze zdeaktywowane, stop timer at 0, to znaczy, że zegar zaczyna naliczać w momencie, kiedy czas nam upłynie. Zmieńmy ten czas na przykład na 1 minutę. Zróbmy tak. Też bardzo przydatną opcją jest, że w momencie, kiedy mamy odliczanie, to mamy odliczanie, ale w momencie, kiedy to odliczanie zatrzymamy, to jednak na pełnym ekranie pojawia nam się aktualna godzina. Ja to wykorzystuję jako podstawowe tło na tym ekranie.
To tło jest całe czarne, są tylko białe litery, więc w momencie nawet, kiedy wypuszczamy intro albo jakieś inne efektowne animacje, które wymagają większego wyciemnienia na sali, nie ma to wpływu, nie musimy się tym już przejmować, nie ma to wpływu na odbicia na ekranach, tak żeby zakłócało nam odbieranie tego, co najważniejsze na ekranach. Jak widzimy, odliczanie powoli dobiega końca, za chwilę odliczanie się skończy i zacznie się naliczanie. To też jest dobra informacja, wiemy, ile każdy z prelegentów przewalił czas. Oczywiście teoretycznie, bo jak mówiłem, sekunda nie jest sekundą. Dodatkowo może pulsować, co też może sprawić, że ktoś szybciej zwróci uwagę. No dobrze, więc mamy pierwszy układ na naszym monitorze podglądowym. Tak jak mówiłem, głównym celem naszym tego monitora jest wyświetlanie prezentacji aktualnego slajdu, a tak prawdę mówiąc w większości przypadków jest to widok prezentera z PowerPointa, czyli aktualny, ale też i następny slajd razem z notatkami. No, żeby to zrobić, najprościej jest mimo wszystko podpiąć do systemu osobny komputer, który odpowiada nam za prezentację w PowerPoincie, więc spróbujmy to teraz zrobić. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo po prostu dodać tutaj Capture Card, czyli to, co mamy, to, co nasz system nam umożliwia, wpuszczenie sygnału, albo możemy dodać sobie okno, które dla mnie jest bardzo interesujące i ciekawe, które się nazywa Video Monitor. Pojawia nam się nowa całkowicie zakładka. Może zdeaktywuję ten zegar, bo zaczyna trochę denerwować. Pojawia nam się nowa zakładka Video Monitor i tu w tym monitorze możemy dodać również sygnały. Wcześniej dodaliśmy NDI w zakładce Media. Możemy również tworzyć sobie podgląd tego, co widzimy, jaki sygnał nam przychodzi. Więc mamy pierwszy podgląd, możemy dodać kolejny. Tu mamy kolejny podgląd, jest to podpięty laptop po złączu HDMI. No i jeszcze mamy jedno wejście, które jest to klonowany obraz z pulpitu z laptopa. Dzięki temu nie tylko my widzimy w reżyserce widok prezentera, ale też możemy wyświetlić ten sygnał na naszym monitorze podglądowym. Spróbujmy uruchomić jakiegoś PowerPointa. Wrzućmy w tryb. Pokaz slajdów, monitor główny. O, ja u siebie na laptopie widzę już slajd tytułowy i następny. Tu w podglądzie też zobaczyliśmy, co nam się dzieje. No dobrze, no to teraz umożliwimy naszemu prelegentowi zobaczenie tego. Wrzućmy jako kolejną opcję widok prezentera. Kolejna opcja aktualny slajd. Więc mamy do wyboru albo aktualną godzinę, albo widok prezentera, albo aktualny slajd. No ale chyba nie do końca nam o to chodziło. Pobawmy się trochę tym układem. Spróbujmy dorzucić do naszego ekranu z widokiem prezentera nasze odliczanie. Twórzmy w tym celu, w tym programie drugim, który odpowiada za nasz monitor podglądowy, kolejne okno. Musimy je znaleźć, bo ono się z definicji pojawia tu. Więc przesuńmy. Teraz tak, w momencie, kiedy tu wrzucimy do tego okna zegar, no to wiadomo, zakryje nam całą powierzchnię. Nie o to nam chodziło. Spróbujmy to zmniejszyć. Możemy zmniejszać, trzymając klawisz Alt,
mieszamy w proporcjach. No i dzięki temu możemy sobie umieścić taki zegar z odliczaniem na naszym widoku prezentera. No i mamy układ, gdzie jest zegar w całości, mamy układ, gdzie jest zegar razem z widokiem prezentera. Ale mamy również sytuację, kiedy ktoś będzie chciał widzieć tylko slajd aktualny albo przyniósł prezentację w PDF-ie. Zawiesiłem się z wrażenia. Zresztą swoją drogą, nie wiem czy zauważyliście, mogłem zaimportować do programu dane źródło wejściowe tu z tego okna wideo monitoru, co jest bardzo przydatne. Nie musimy przechodzić do okna media i zastanawiać się, która z tych nazw jest odpowiednia do wykorzystania, bo jak widać one tutaj też się pojawiły, ale możemy przyciągnąć bezpośrednio tego okna wideo monitorowego podglądu na żywo od razu do programu. Kolejną ciekawostką jest, że możemy to okno oddzielić od naszego głównego okna naszego programu i próbując tu eskalować obrazek, mieć to całkowicie niezależnie. Bardzo fajna opcja jak dla mnie, bo widzę cały czas na żywo, co wchodzi mi przez karty kapczurujące. No dobra, ale to się zgubiliśmy w oknie z prezentacją na pełnym ekranie. Spróbujmy to jakoś naprawić. Mamy aktualny slajd, ale nie mamy zegara. No przydałoby się, żeby było widoczne, ale do tego celu przydałoby się, żeby okno główne było mniejsze, no i gdzieś dodać zegar. Więc chyba musimy stworzyć kolejne okna. Kolejne okna. To przełóżmy tutaj. Mamy. Spróbujmy trochę zmniejszyć to okno, na przykład do takiego poziomu. Dodajmy jeszcze jedno kolejne, trochę to się nam zaczyna komplikować, ale to chyba dla nas nie problem. I tutaj dorzućmy nasze odliczanie. Mamy. No i mamy. Możemy to powiedzmy zmniejszyć do takiego poziomu. Pytanie, czy to będzie dobrze widoczne. W zależności od tego, jakiej wielkości monitor jest na scenie. No i co? W ten sposób, w łatwy sposób możemy się połączać między aktualną godziną na całości, widokiem prezentera łącznie z odliczaniem i z aktualnym slajdem również z odliczaniem. W momencie, kiedy uruchomimy tutaj odliczanie, no to w oknie wiadomo pojawia nam się odliczanie samo w układzie po całości. No dobra, no to tak na szybko mamy przygotowane dwa programy. Program pierwszy, który nam odpowiada za to, co emitujemy na ekranach diodowych. Może żebyśmy nie musieli pamiętać, czy to jest program pierwszy, czy program drugi, miejmy nazwę w momencie, kiedy naciśniemy na zakładkę program, wówczas możemy zmienić jego nazwę, na przykład na LED. Program drugi był to program, który nam odpowiadał za zarządzanie monitorem podglądowym. Również zmieńmy jego nazwę na przykład na DSM. Tak, żebyśmy mieli swobodę w działaniu, proponuję stworzyć jeszcze jeden program, który swoją drogą na przykład będzie odpowiadał za wyświetlanie
filmów. Powiedzmy filmów w takich formacie 16:9. Dobrze by było, aby te filmy wyświetlały się na ekranie głównym, na ekranie bocznym, no i żeby prelegenci mogli to zobaczyć na ekranie podglądowym. Spróbujmy to zrobić z wykorzystaniem layoutu. Tworzymy nowe okno. Tworzymy nowy layout. W tym wypadku nasz layout będzie miał jak najbardziej rozdzielczość 16:9 Full HD. Spróbujmy dodać naszego pierwszego slice'a. Powiedzmy również z Altem, zachowujemy proporcje. Spróbujmy go wyświetlić tutaj, żeby nie za bardzo kombinować. Wystarczy, że nasz slice wyjściowy skopiujemy, wybieramy. Jak widać, na inpucie mamy cały czas jedno okno, ale na outpucie możemy już robić to dowolnie. Spróbujmy to zrobić w ten sposób. Układ klawiszy Ctrl+C, Ctrl+V działa jak najbardziej. A to już zaszalejmy i zróbmy to po całości. Dobrze, no to zobaczmy, czy udało nam się. Ciemno. Layout. Róbmy jeszcze zmieńmy go na nazwę. Film. Mamy zmienioną nazwę. Mamy przygotowane okno. Zmieńmy nazwę na film. No i spróbujmy dorzucić jakieś medium. I mamy. Pojawiło nam się na wszystkich 3 ekranach. Jak widać, pod spodem tła pozostałe. Na monitorze podglądowym przykryło nam wszystko. Ale co w momencie, gdybyśmy na przykład nie chcieli, żeby wszystkiego nam przykryło? Możemy zamienić kolejność. Jak widać, można dokonać takich zmian. Tam się pogubię. No nieważne, możliwości są spore. Więc mamy możliwość wyświetlania filmów wszędzie, całkowicie niezależnie. Wystarczy dorzucić kolejne pliki do naszej listy i na zasadzie uruchamiania i deaktywacji pokazywać to na wszystkich nośnikach, cały czas wykorzystując jeden plik. To jest dla mnie bardzo istotne. Możemy sterować niezależnie monitorem podglądowym na scenie. Oczywiście pokazanie z samej prezentacji na monitorze nie ma wpływu. Nie o to chodzi. Możemy dodać na szybko jeszcze, tego wszystkiego zapomniałem.
możemy dodać prezentację na ekranie głównym, tak? Na przykład w ten sposób. I w tym układzie wyświetlając na monitorze podglądowym naszą prezentację, wyświetlamy to na ekranie głównym. Możemy wyświetlać filmy całkowicie niezależnie. No i możemy sterować ekranami diodowymi również niezależnie. No i tutaj dochodzimy do sedna całego działania. Mamy przygotowane wszystko w systemie do emisji materiałów, no ale musimy teraz tym jakoś sprawnie i łatwo zarządzać. I tutaj do akcji w końcu wchodzi kompanion. No, w międzyczasie zdążyła się pojawić nowsza wersja, co jest też bardzo przydatne w tym oprogramowaniu. Dochodzą nowe opcje, nowe programy. Jak ja pracuję z kompanionem? Zróbmy na razie tak. Przede wszystkim pierwszym elementem, od którego zaczynam, to jest reset wszystkiego. Resetujemy ustawienia standardowe, bez żadnej tam modyfikacji zbytniej. Idziemy z czystą kartą. Pierwsze co musimy dodać, nasze systemy, z których korzystamy, czyli aplikacja, która odpowiada nam za wyświetlanie czasu. Wyszukujemy. Aplikacja Countdown wyświetla nam się na samej górze. Dodajemy. Podajemy adres IP. Dzięki temu, iż korzystamy z różnych aplikacji na tym samym komputerze, możemy korzystać z adresu lokalnego 127.0.0.1. I mamy. Jest dodane. Możemy sprawdzić, czy dochodzą nam jakieś dane, na przykład z aplikacji. W momencie, kiedy ją odpalimy, widzimy, że w naszych zmiennych pojawiają się aktualne dane. Dobrze, mamy dodane odliczanie czasu. Teraz dodajmy nasz high render. Jak na razie aplikacji nie ma w kompanionie. Sposób, w jaki ona się komunikuje, to jest to protokół TCP. W ustawieniach naszego programu musimy zaznaczyć opcję Network Input TCP. Port to 50002. Mamy uaktywnione, więc wyszukujemy w naszych aplikacjach Generic TCP and UDP request. Dodajemy. Ponownie korzystamy z adresu lokalnego. Zmieniamy port na 50002 i zapisujemy. Coś nam się połączyło. No niestety aplikacja również na razie nie wysyła żadnych informacji zwrotnych. Mam nadzieję, że to się niedługo zmieni i będzie normalnie, oficjalnie dodana do kompaniona i będzie można z tego jeszcze lepiej korzystać. OK. Mamy nasz układ klawiszy. Jak
jak najbardziej korzystam z wielu stron, ale nigdy na zasadzie przejdź na stronę drugą, następną, tylko robię dedykowane klawisze do stron, które są jakoś tematycznie podzielone. No dobrze, może na początek skonfigurujmy sobie to nasze odliczanie czasu. Dzięki temu, że aplikacja jest dodana do kompaniona, mamy gotowe presety. Możemy wybrać na przykład przycisk play i reset. Tu od razu widzimy, że przyciski, przynajmniej z mojego punktu widzenia, są ograniczone przez nazwy, który to jest przycisk. Nie potrzebuję tego, wolę, żeby przycisk zajmował większą powierzchnię, opis, żeby miał do swojej dyspozycji, więc deaktywuję to globalnie. Wychodzimy, jak widać, oznaczenia zniknęły, więc mamy cały przycisk do dyspozycji dla siebie. Kolejna rzecz, ustawmy jakieś czasy dla naszych prelegentów, powiedzmy 5, 15, 25. Od razu mamy zapas stworzony, bo w konfiguracji aplikacji mamy drobne tutaj oszustwo. No dobrze, mamy dodane presety, mamy dodany przycisk, żeby wystartować, przycisk, żeby zresetować układ odliczania czasu. No ale przydałoby się, patrząc na te przyciski, przynajmniej z mojego punktu widzenia, żebym wiedział, co się dzieje. Dla mnie podstawowa informacja to jest taka, który z presetów mimo wszystko został wybrany, no i informacje, ile jeszcze zostało od tego czasu. Więc poszukajmy sobie zmiennych nasz countdown timer. Najpierw zobaczmy, który z układów został wybrany. Łatwiej będzie nam znaleźć. Zróbmy tu reset. I teraz tak, gdzie to nam się pojawia? Tu mamy 25 minut. Jak zrobimy na 10, zmienia nam się na 10. Więc kopiujemy tą zmienną, aczkolwiek nie kopiujemy jej tutaj, bo tutaj skopiujemy tylko wartość, ale kopiujemy naszą zmienną, która znajduje się tutaj. Przechodzimy do klawiszy, dodajemy naszą zmienną. Widzimy ją. Co prawda jest zbyt wielka, więc możemy przerobić to na auto, więc widzimy, który jest czas wybrany. 5, 15 i widzimy znaczek playa, żebyśmy wiedzieli, że jest to odtwarzanie, ale jest to wszystko razem słabo widoczne. Możemy dodać nową linię. Dzięki temu układ jest bardziej czytelny, no ale dobrze byłoby widać, ile zostało nam w momencie, kiedy odpalimy, ile zostało nam do końca. To znowu, w zmiennych patrzymy, co to nam się zmienia. Jest to czas pozostały do końca, więc zmieniamy, kopiujemy, wklejamy, mamy wielkość tych tutaj cyferek, literek wydaje się odpowiednia. Możemy wybrać stałą wartość 14. Od jakiegoś czasu wartość możemy podać dowolną, co jest według mnie rewelacyjne. Na przykład wbijając po prostu z klawiatury wartość czcionki. OK. Mamy dwa przyciski. Jest play, jest przycisk reset. Jak widać nam się skończyło. Z shiftem uruchamiamy klawisze. Możemy jeszcze sobie zrobić dodatkowy bajer w postaci feedbacku i stanu. Jak widać, w momencie odtwarzania zmieni nam się kolor na zielony. Dla mnie trochę to wszystko zbyt bardzo jaskrawe jest, więc zmieniamy tutaj kolorystykę na taką ciemniejszą. Reset pasuje. Play odtwarza, widzimy
To się zmienia. Czas leci. Ja dodatkowo sobie jeszcze robię tutaj taki bajer, żeby widzieć, która jest aktualna godzina, ale to już musimy wziąć z danych aplikacji jako tako. W końcu mamy 19:33. No to kopiujemy, dodajemy, nowa linia, zmieniamy na 14 powiedzmy i widzimy przycisk klawisz pokazuje nam jednocześnie, która jest godzina. Presety, jak widać, zmieniają nam. Można się tak bawić. Mamy pierwszą sekcję przycisków, które umożliwiają nam zmianę odliczenia czasu. Super. No teraz zajmijmy się naszymi grafikami. Do tego celu tworzymy nowy przycisk. Wybieramy komendę TCP, która jest wysłana. No i teraz musimy tu wiedzieć, co za komenda ma być wysłana. W tym celu w aplikacji HiRender mamy zakładkę Control Protocol. No i tu mamy podpowiedzi, w jaki sposób możemy się komunikować z aplikacją. Trochę tego doszło ostatnio. Możemy przez właśnie komendy TCP, które będziemy używać przed chwilą, ale możemy przyporządkować również klawiaturę MIDI, wysyłać komendy przez OSC. Również z DMX-em możemy się pobawić na zasadzie takiej, że na przykład zmieniamy numer slajdu w prezentacji, aczkolwiek ta prezentacja musi być zaimportowana bezpośrednio do aplikacji. I główne klawisze, które działają w programie, to od razu pokażmy. W momencie, kiedy mamy wybraną zakładkę program, strzałką zmieniamy w prawo, w lewo. W momencie, kiedy naciśniemy spację, po prostu cała ta kolumna zostanie wybrana. OK, wróćmy do kontrolu i sprawdźmy, która komenda wyzwoli nam odpowiednią sekwencję. Play act, pierwsza komenda, kopiujemy. Mamy tutaj podane składnie i mniej więcej dane, które musimy podać. Przeklejamy. Oczywiście pierwszym parametrem ma być nazwa programu, potem jest przecinek i nazwa naszej kolumny, tak na dobrą sprawę. Więc pierwszy program nasz to się nazywa LED, przecinek, zróbmy, a pierwszy. Tu jeżeli chodzi o zakończenie linii komend, wybieramy, że nic. Tu zrobimy akt 1. No i co? No i testujemy, tak? Akurat mamy wybrany akt pierwszy, ale spróbujmy zrobić to w ten sposób i wyzwalamy pierwszą komendę. Niesamowite poszło, udało nam się. Rewelacja. Co byśmy mogli jeszcze zaprogramować pod tym klawiszem? A mianowicie to, że przy takim układzie na monitorze podglądowym pojawia nam się aktualna godzina. Więc dodajemy kolejną komendę. Kopiujemy. Aktualizujemy tylko nasze parametry. Z LED zmieniamy na DSM. I tutaj mamy, to się nazywa akt 14 w tej chwili. Więc zmieniamy akt pierwszy na akt 14. No i ponownie testujemy. Rewelacja. Wszystko działa. Sprawdźmy. Jeszcze raz. Naciskamy. Pojawiło się. Teraz wykorzystajmy tą możliwości naszego monitora, że jest taki szeroki i ładnie wszystko widać, więc spróbujmy to poprawić sobie układ na taki. Trochę jest utrudnienie, bo komendy, które wpisujemy, mamy pod spodem teraz, ale powiedzmy, z tym możemy sobie radzić.
OK, ale mamy stworzony jeszcze jeden program, który się nazywa film. I powiedzmy w układzie, kiedy mamy wyświetlać intro, no to nie powinniśmy widzieć na ekranie jakichś dodatkowych animacji, które mamy wgrane do systemu, więc dobrze by było, ażeby ten film w tym układzie na pewno nam zniknął, czyli został wyłączony. Ponownie wracamy do naszych komend, szukamy pauzę stop program. Mamy komendę do stop program, kopiujemy, wybieramy klawisz, kopiujemy komendę, zmieniamy parametry na stop program. Jak widać, musimy podać nazwę tego programu. Nazwa tego programu to jest film. No i testujemy. Tu mamy test. Wybierzmy coś. Rewelacja. Tak na dobrą sprawę, większość rzeczy już jest przygotowana. Teraz po prostu kopiujemy nasze klawisze, na przykład akt drugi, wiadomo, nazwy biorę na podstawie tego, co się dzieje na ekranach głównych. Akt drugi, wystarczy, że zmienimy tutaj w nazwie na akt drugi. I proszę bardzo, układ staje nam taki, jak powinien być. Spróbujmy jeszcze raz. Mamy ekrany czarne. W momencie, kiedy wybierzemy akt drugi, na monitorze podglądowym pojawia nam się zegar bądź odliczenie czasu, a na ekranach te animacje, które chcieliśmy, żeby się pojawiały. Spróbujmy zrobić teraz taki układ, na przykład z jakimś filmem. Ponownie kopiujemy, zróbmy odstęp, zróbmy nazwę film 1. Tutaj pokombinujmy w taki sposób, że film ten ma się wyświetlać na ekranach, ale zróbmy tak, żeby ekrany mimo wszystko nie miały tła, tylko były czarne, żeby goście mogli się skupić na tym, co zawiera film. Więc w tym celu musimy wygasić nasz program pod nazwą LED. Jak to możemy zrobić? No to już mamy taką komendę. Może tutaj zmieńmy film na LED. A tutaj zamieńmy nazwę programu z LED na film. Teraz zobaczmy, który to film. Akt 27. I dodajmy akt 27. No i zobaczmy, co się stanie. No i mamy, na monitorze podglądowym mamy film na pełnym obrazku, na diodach mamy oknach, a diody są czarne. Dzięki temu można się skupić na tym, co oglądamy. W momencie, kiedy wybierzemy kolejny, chcemy wrócić do naszego głównego układu, jak widać, jedno naciśnięcie daje nam taką możliwość. Dzięki temu możemy w każdej chwili skakać po scenariuszu dowolnie, jak sobie zażyczymy. Na koniec postarajmy się dograć ostatnią sekwencję, dość ważną, a mianowicie możliwość pokazywania obrazu z kamer na ekranie bocznym iMac. W tym celu stwórzmy całkowicie nowy program. Tworzymy nowy program. Od razu zmieniamy jego nazwę na Live. W tym programie mamy z automatu nowe okno. Też możemy zmienić nazwę na Live. Przesuwamy okno. Oczywiście wielkość tego okna musimy dostosować do wielkości naszego ekranu. Wykorzystajmy do tego okno właściwości. Możemy zablokować proporcje. Tak więc zmieniając jedną wartość
druga z zachowaniem proporcji będzie nam się zmieniać. Wpiszmy tutaj wartość wysokości naszego ekranu 768. Na szerokość wyszło nam 1365. Jak widać, ekran jest nieco szerszy. To okno jest nieco szersze od naszego ekranu. Spróbujmy to lekko przesunąć w lewo, tak żeby to mniej więcej wycentrować. W ten sposób w momencie, kiedy pokażemy obraz z kamer, będzie on zasłaniał nam wszystko, co jest na tym ekranie. Obraz z kamer będzie widoczny w całości. Wrzućmy nasz element, który będzie za to odpowiedzialny. Nie mam dostępu do kamer w tej chwili, więc wrzucę obraz testowy. OK, mamy. Możemy zrobić on i off. No dobrze, teraz stwórzmy przycisk w kompanionie, tak żeby można było na szybko uruchamiać i deaktywować obraz z kamer. Zróbmy to na zasadzie jednego przycisku. Tworzymy nowy przycisk. Mamy stworzony nowy przycisk. Nazwijmy go oczywiście Live. Zróbmy opcję on-off. Mamy przycisk stworzony. Teraz musimy wywołać pierwszą komendę, która nam uruchamia kamery. Wybieramy komendę TCP send command. Musimy wpisać komendę. Najprościej jest skopiować nasz układ z wcześniejszych klawiszy. Wystarczy, że zmienimy akt pierwszy na akt 37 i nazwę naszego programu z LED na Live. W momencie, kiedy wyzwolimy przycisk, jak widać, obraz z kamer pojawia nam się na ekranie bocznym. Teraz spróbujmy go wyłączyć, ale przy pomocy tego samego przycisku. W tym celu dodajmy kolejny krok. Każdy z przycisków tych kroków może mieć wiele. Z automatu nowo utworzony przycisk ma jeden krok, ale tu dodajmy kolejny. Pojawiła nam się nowa zakładka 2. Tu mamy step pierwszy, mamy swoją pierwszą komendę. Mamy tutaj krok drugi. Musimy znowu stworzyć od nowa nasz przycisk. Wybieramy komendę TCP. Ponownie z wcześniejszych przycisków wybieramy teraz układ, który nam odpowiadał za zatrzymywanie programów. Stop program. Kopiujemy. Oczywiście zmieniamy nazwę programu z film na live. No i zobaczmy, co się stanie. Naciskamy, zniknęło. Naciskamy, pojawia się. Naciskamy, zniknęło. No dobrze, ale dobrze by było w jakiś lepszy wizualny sposób widzieć, w jakiej pozycji jest ten nasz przycisk. I spróbujmy stworzyć tak, że w momencie, kiedy obraz z kamer jest na diodzie, przycisk jest podświetlony na czerwono. W tym celu możemy wybrać opcję informacji zwrotnych, feedback. Wybierzmy komendę, która będzie do tego, która pokaże nam naszą sytuację z przyciskiem. Zacznijmy wpisać step. Mamy dostępny button check step. Dodajmy. Od razu nam się podświetli na zielono z definicji. Jak widać w tym przycisku, sytuacja, kiedy dany przycisk, czyli this button, jest w stepie pierwszym, no to tło mamy zielone, a tekst mamy czarny. Tekst na razie może zlikwidujmy, a tło zmieńmy na czerwone. Tylko nie o to nam chodziło. Jak widać na ekranie nie mamy obrazu z kamer, a przycisk się świeci na czerwono, więc spróbujmy zmienić. Teraz mamy obraz z kamer, a przycisk jest czarny, więc wychodzi na to, że step 1 musimy zmienić na step 2. No i pozamiatane. W momencie, kiedy obraz z kamer jest na diodzie, przycisk jest na czerwono. W momencie, kiedy obraz z kamer zniknie, przycisk jest na czarno. Można powiedzieć, że tyle. Ale możemy na wszelki wypadek jeszcze się dodatkowo zabezpieczyć w kolejnych naszych
przyciskach, sytuacjach, kiedy na szybko musimy coś wybrać. Wróćmy do naszego podstawowego układu, kiedy to mamy jakieś grafiki na ekranach, mamy uruchomiony obraz z kamer w tym czasie, no i nagle musimy na przykład wrócić do aktu pierwszego, który był, powiedzmy, naszym intrem. I mamy na szybko wrócić do intro. Wiadomo, kiedy wyświetlamy intro, dobrze by było, żeby kamery jednak były niewidoczne, żebyśmy mogli widzieć pełną grafikę. Więc w tej sytuacji przydałoby się, żebyśmy na końcu dodali możliwość deaktywacji kamer z tego ekranu. No, w tym układzie wystarczy, że skopiujemy ostatnią komendę, która nam likwidowała filmy. Zamienimy, dodajmy filmy. Z filmów zróbmy live. Komenda jest, zobaczmy, czy zadziała. Jak widać, zadziałało. W momencie, kiedy wyzwoliliśmy intro, obraz z kamer zniknął. Powtórzmy tą akcję. Wybierzmy akt drugi. Mamy animację. Dodajmy nawet film. Nie, filmu nie możemy dodać, bo film mamy na czarnym tle na razie. Więc sprawdźmy akt drugi. Mamy obraz z kamer. Przechodzimy na intro. Oczywiście, tak na dobrą sprawę, powinniśmy jeszcze dodać w tym przycisku opcję, że nie tylko wyłączamy obraz z kamer na diodach, ale również i zmieniamy pozycję, w jakiej nasz klawisz od kamer się znajduje. Poszukajmy jakiejś komendy, która nam to umożliwi. Set current step. OK, wybraliśmy. Musimy wybrać, który to jest przycisk nasz. Mamy stronę, mamy rząd i mamy kolumnę. To bodajże była strona pierwsza, a tu przycisk był 1.7, czyli 1.1.7. Mamy, pojawił nam się podgląd tego przycisku i ma się ustawić krok pierwszy. Zobaczmy, czy to zadziała. Mamy obraz z kamer. Zmieniamy tło. Wracamy do naszego intra. No, rewelacja. Ekrany pokazują nam nasze intro, a jednocześnie przycisk od obrazu z kamer przeskoczył nam do pozycji, z której, jeżeli go naciśniemy, możemy od razu uruchomić obraz z kamer. Nie musimy dodatkowo naciskać tego przycisku, żeby się cofnąć z krokiem. Jak dla mnie wszystko działa perfekcyjnie. Dziękuję, że wytrwałeś ze mną do końca. Mam nadzieję, że wiedza, którą przekazałem, pomoże Ci w codziennych zmaganiach z realizacją multimediów. Zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!